Bachmut upadł. Co to oznacza dla trwającej już drugi rok wojny w Ukrainie? Niezdobyta od 2014 roku twierdza Donbasu została znowu przejęta przez Kreml. 20 maja 2023 года, 20.05.2023. Сегодня по полудню в 12 часов полностью был взят Бахмут. Последний участок, так называемый многоэтажки самолета. 224 dnia! Cześć, nazywam się Marcin, a to jest kanał Wasze Forum Dialogu. Dziś Was zapraszam serdecznie na materiał o mieście Bachmut, które do wczoraj się jeszcze broniło przed najeźdźcą z Rosji. Niestety wiemy już z mediów, że Bachmut tak naprawdę upadł i dlatego chciałbym pochylić się nad dwiema kwestiami w tym materiale. Dlaczego to miasto jest tak ważne dla Rosji i Ukrainy i jakie ma znaczenie strategiczne? Drugą kwestią, którą tu poruszę, to historia Bachmuta. Miasto zostało założone w 1571 roku jako Straż Graniczna Bachmutowa, powołana na rozkaz rosyjskiego cara Iwana Groźnego w celu ochrony południowych krańców państwa moskiewskiego przed najazdami tatarskimi. Strażnik znajdował się na terytorium należącym do Kozaków Dońskich. Zatrzymywali się w nim ci, którzy rotacyjnie zajmowali się wydobywaniem soli. Intensywny rozwój złóż solnych rozpoczął się za czasów Piotra I. W 1703 roku z jego rozkazu nad rzeką Bachmuta zbudowano fortecę, którą przekazano podporządkowaniu Fedora Skrzydłowskiego, pułkownika pułku kozackiego Izjum, Słodoba, pełniącego w służbie państwa rosyjskiego. W 1705 roku oddział Kozaków Dońskich pod dowódcą Konrada Buławina zdobył warzelnię soli Bachmut, co zapoczątkowało buławiańskie powstanie w latach 1707-1708. Po stłumieniu powstania warzelnie przeszły na własność państwa. Zamiast zniszczonej twierdzy Piotr I kazał zbudować nową. W 1710 roku na lewym brzegu rzeki Bachmut położono ziemną fortecę, którą następnie rozbudowano i wzmocniono. W połowie XVIII wieku Bachmut był centrum administracyjnym słowiańskiej Serbii. Obszar osiedli wojskowych Serbów, Mołdawian, Bułgarów na południowym brzegu rzeki Siewierski Donieck, 1753-1764 rok. W 1783 roku Bachmut stał się miastem powiatowym guberni Jekaterynosławskiej Cesarstwa Rosyjskiego. W 1876 roku w regionie Bachmut odkryto duże rezerwy soli kamiennej, w wyniku czego wzrosła liczba kopalń, a w 1874 roku zaczęła działać warzelnia soli, produkująca 2 miliony funtów soli rocznie. Pod koniec XIX wieku produkcja soli osiągnęła 12% całkowitego rosyjskiego wolumenu. Na początku XX wieku w mieście było ponad 70 małych przedsiębiorstw przemysłowych, a także 4 kopalnie soli, które były częścią syndykatu solnego Bachmut. Rozwinęła się również obróbka metali. Od 1920 roku miasto było centrum administracyjnym obwodu donieckiego ukraińskiej SRR. Od 1923 roku centrum obwodu bachmuckiego obwodu donieckiego. We wrześniu 1924 roku Bachmut został przemianowany na Artemowsk na cześć partii radzieckiej i męża stanu założyciela i szefa donieckiego Krzyworogskiej Republiki Radzieckiej Fiodora Siergiejewa. Znanego pod pseudonimem Towarzysz Artem, okręg Bachmut otrzymał również nazwę Artemowski. Od 1932 roku miasto było częścią obwodu stalinowskiego. Od 1961 roku obwodu donieckiego ukraińskiego SRR. Od 1991 roku obwodu donieckiego Ukrainy.
Dlaczego Bachmut jest taki ważny pod względem taktycznym dla obydwu stron? Bachmut leży przy drodze krajowej E40, dokładnie pomiędzy drugim co do wielkości ukraińskim miastem Charkowem a Rostowem nad Donem w Rosji. Bachmut otworzył rosyjskiej armii drogę do miast położonych dalej na zachód, przede wszystkim do Kramatorska, głównego ośrodka przemysłowego i administracyjnego w obwodzie donieckim, który wciąż znajduje się pod kontrolą Kijowa. A Władimir Putin powiedział, że głównym celem inwazji jest podbicie całego obwodu. Z Bachmutu do Kramatorska jest około 50 km. Armia ukraińska zbudowała na tej trasie kilka linii obronnych, dlatego wielu ekspertów w Ukrainie i za granicą uważa, że ewentualna utrata Bachmutu nie zdecyduje o losie obwodu. Bachmut to miasto, do którego wojska ukraińskie wycofały się zimą 2015 roku po utracie na rzeczy wspieranych przez Rosję separatystów Debelczewa, strategicznie ważnego węzła komunikacyjnego. Tuż przed tym jesienią 2014 roku w Sołedarze utworzono wspólny ośrodek armii rosyjskiej i ukraińskiej oraz OBWE, który miał koordynować przestrzeganie uzgodnionego w Mińsku zawieszenia broni. Nigdy nie zostało ono w pełni wdrożone, a w 2017 roku Rosja wycofała swoich ludzi z ośrodka. Ta długo przeciągająca się bitwa na wyczerpanie zyskała Bachmutowi ogromne znaczenie jako teatr wojny, zwłaszcza gdy do małego miasta zaczęły napływać wojska i zasoby. Bachmut stał się hasłem bojowym w rosyjskiej przestrzeni informacyjnej. Upadek Bachmuta jest skromnym taktycznym zwycięstwem Rosji, ale również jest to pyrrusowe zwycięstwo, biorąc pod uwagę wszystkie wykorzystane zasoby. Utrata Bachmuta jest symbolicznie szkodliwa dla Ukrainy, która nie chce oddać żadnego terytorium Rosji. Nie ma ona znaczącego wpływu na wysiłki wojenne Kijowa. Dziękuję serdecznie za obejrzenie mojego materiału. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału i lajkowania naszych filmów. Hej!